W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o okolicznościach śmierci marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Dowiecie się, po co w październiku 1941 roku przybył on do okupowanej Polski z Rumunii, gdzie we wrześniu 1939 roku został internowany. To jedna z najbardziej tajemniczych historii, jakie wydarzyły się w okupowanej przez Niemców Polsce. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Andy Sadanowicz, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz kancelaria prawofilipa.pl. Okoliczności śmierci marszałka Edwarda Rydza Śmigłego zawsze wzbudzały spore wątpliwości. Mamy wiele relacji na ten temat, zazwyczaj ze sobą sprzeczne. Nikt ich specjalnie nie weryfikował. Nic dziwnego, że postać naczelnego wodza obrosła tyloma legendami, z których większość zawiera element jakiegoś tajnego spisku. Edward Rydz Śmigły zaliczał się do tych dowódców polskiej armii, którzy mieli za sobą przeszłość legionową. Z czasów I wojny światowej miał spore doświadczenie w działalności konspiracyjnej. Jesienią 1917 roku został komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej, tajnej organizacji, która działała głównie na terenie Rosji i prowadziła konspiracyjne działania na rzecz polskiej niepodległości. Rydz Śmigły odznaczył się również w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, zdobywając między innymi Kijów. Po zakończeniu tej wojny pozostał w polskiej armii, pełniąc w niej różne funkcje. Po zamachu majowym Piłsudskiego nie brał bezpośredniego udziału w życiu politycznym, ale należał do grona zaufanych ludzi marszałka Piłsudskiego, który często zlecał mu poufne zadania polityczne. Po śmierci Piłsudskiego w maju 1935 roku Rydz Śmigły został mianowany generalnym inspektorem sił zbrojnych, czyli dowódcą całej polskiej armii. Rok później, w listopadzie 1936 roku, z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego otrzymał buławę marszałkowską. Jego pozycja polityczna w państwie wówczas systematycznie rosła. On sam miał zresztą spore ambicje polityczne. We wrześniu 1939 roku Rydz Śmigły opuścił Polskę, gdy ta walczyła jeszcze z najeźdźcami niemieckim i sowieckim. Udał się wówczas do Rumunii, gdzie dość szybko został internowany. Tam, pozbawiony swojej świty, przebywał w ośrodkach odosobnienia w Krajowej, a potem w Dragosławele. 27 października 1939 roku zrzekł się stanowiska naczelnego wodza na wyraźną prośbę nowego prezydenta Władysława Raczkiewicza. Ekipa premiera Sikorskiego mianowała Rydza Śmigłego głównym winowajcą klęski wrześniowej i zamierzała go za to osądzić. Ale ostatecznie tak się nie stało. Nasz kanał nie mógłby działać bez wsparcia naszych patronów i sponsorów, którym w tym miejscu pragnę jeszcze raz podziękować. A sponsorem tego filmu jest NordVPN, najbardziej znana firma w branży wirtualnych sieci prywatnych w Polsce. Podobnie jak w prawdziwym życiu, w internecie jesteśmy narażeni na różne ryzyka. Dlaczego nie zabezpieczyć się przed tym już dzisiaj? Dzięki NordVPN możecie to zrobić niemal jednym kliknięciem. Możecie zabezpieczyć swoje wrażliwe dane w sieci, a dzięki zmianie cyberlokalizacji uzyskać dostęp do zablokowanych w naszym kraju stron, na przykład filmów. Poza tym możecie uniknąć bezprawnego nadzoru rządowego nad waszymi działaniami w internecie.
Mamy dla Was super ofertę od NordVPN. Z naszym kodem Zakazane Historie otrzymacie miesięczną subskrypcję za cenę kawy i 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Warto więc skorzystać i zadbać już teraz o swoje cyberbezpieczeństwo. W grudniu 1940 roku Rydz Śmigły uciekł z miejsca internowania w Dragosławele i przedostał się na Węgry. Tam miał spotkać się ze swoją żoną Martą i węgierskim regentem Mikloszem Horthym, z którym miał rozmawiać o powołaniu nowego polskiego rządu, który współpracowałby z Niemcami. Czy tak rzeczywiście było? Tego jednak nie wiemy. W październiku 1941 roku opuścił Węgry i przez Słowację dotarł do okupowanej Polski. Zamierzał stanąć na czele masowej organizacji konspiracyjnej. Nie wykluczał też możliwości dogadania się z Niemcami. Już w Krakowie miał spotkać się ze Stefanem Witkowskim, szefem muszkieterów, głęboko zakonspirowanej organizacji specjalizującej się w wywiadzie prowadzonym dla polskiego rządu w Londynie i Brytyjczyków. Nie wiemy jednak, jakie były rezultaty tego spotkania. Gdy dotarł do Warszawy, miał spotkać się z pułkownikiem Augustem Emilem Fildorfem, inspektorem Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Również i w tym przypadku nie mamy pewności, czy tak rzeczywiście było. W każdym razie w Warszawie zamieszkał najpierw w wynajętym mieszkaniu przy ulicy Puławskiej, a potem u wdowy po generale Władysławie Maksymowiczu Raczyńskim Jadwigi przy ulicy Sandomierskiej. Po jakimś czasie Rydza Śmigłego zaczęło odwiedzać wielu tajemniczych gości. Jak po latach twierdziła właścicielka mieszkania, w pokoju Rydza odbywały się nieustanne odprawy i spotkania robocze z ich udziałem. Czy rzeczywiście Rydz Śmigły wierzył w to, że kierowany przez jego byłego podwładnego, generała Stefana Roweckiego-Grota, Związek Walki Zbrojnej podporządkuje się jego rozkazom? Tego do końca nie wiemy. Być może tak było. Ale Rydz Śmigły na pewno wierzył w to, że współpraca z Witkowskim i jego muszkieterami doprowadzi go do osiągnięcia celu, z jakim przybył do okupowanej Polski, czyli zbudowania konspiracji, której on będzie przywódcą, co zapewniłoby mu niezbędną pozycję do nawiązania rozmów z Niemcami. Muszkieterowie odegrali kluczową rolę w jednym z najbardziej tajemniczych wydarzeń, które bezpośrednio związane było z osobą marszałka Rydza Śmigłego. Chodzi o tajną misję jej członków do dowódcy polskiej armii w Związku Sowieckim generała Władysława Andersa, która miała miejsce w styczniu 1942 roku. Delegacja muszkieterów z rotmistrzem Czesławem Szatkowskim na czele, zaufanym Stefana Witkowskiego, kilka tygodni wcześniej wyruszyła z Warszawy, spotykając się przed wyjazdem z marszałkiem Rydzem Śmigłym, który miał udzielić jej instrukcji politycznych odnośnie spotkania z Andersem. Następnie drogą kolejową dotarła do Charkowa, po czym przedarła się przez linię frontu, ale zaraz potem wpadła w ręce Sowietu. W rezultacie tego członkowie delegacji muszkieterów zostali osadzeni w sowieckim więzieniu na Łubiance. Ale po kilkunastu dniach na Łubiance zjawił się podpułkownik Wincenty Bąkiewicz, szef oddziału II Armii Andersa z interwencją, i wszyscy aresztowani zostali wypuszczeni. Kilka dni później delegacja muszkieterów znalazła się w kwaterze Andersa w Buzułuku. W trakcie spotkania z nim Szatkowski miał poinformować Andersa, że tak naprawdę przybywa z polecenia marszałka Rydza Śmigłego, który działa w Warszawie. Szatkowski przekazał też Andersowi ukryty w mydle
mikrofilm. Jak wynika ze wspomnień uczestnika tego spotkania, generała Klemensa Rudnickiego, ten mikrofilm miał zawierać polecenie, aby generał Anders zaraz po skierowaniu swoich wojsk na front uderzył na tyły Armii Czerwonej. I wtedy miała zacząć się prawdziwa burza. Anders oskarżył Szatkowskiego i jego ludzi o zdradę i oddał ich pod sąd wojenny. Ten ostatni skazał Szatkowskiego na karę śmierci, ale pozostałych jego ludzi uniewinnił. Cała ta sprawa ma jednak w sobie wiele niejasności. Nie brakuje opinii, że mogła być ona sowiecką prowokacją, jednak dowodów na to nie ma. Tak czy inaczej, rodzi się pytanie, co rzeczywiście chciał osiągnąć Rydz Śmigły, wydając Andersowi polecenie zmiany frontu. Jesienią 1941 roku marszałek Edward Rydz Śmigły przebywał w Warszawie, praktycznie nie wychodząc z mieszkania generałowej Jadwigi Maksymowicz-Raczyńskiej w obawie przed dekonspiracją. Czytał książki, malował i przyjmował swoich gości. W nocy z 27 na 28 listopada poczuł się jednak źle i stracił przytomność. Prawdopodobnie było to związane z chorobą serca, na którą cierpiał od wielu miesięcy. Przybyły rankiem lekarz stwierdził niedokrwienie serca i zlecił zastrzyki azotynu sodu, co było wówczas normalną praktyką lekarską w przypadku takich schorzeń. Gdy po kilku dniach stan zdrowia marszałka się nieco poprawił, przyjął jeszcze szefa muszkieterów Stefana Witkowskiego, a potem rotmistrza Szatkowskiego, któremu, jak już wspomniałem, udzielił instrukcji odnośnie jego misji do generała Andersa. Jednak w nocy z 1 na 2 grudnia 1941 roku stan zdrowia Rydza Śmigłego znowu się pogorszył i nastąpił jego zgon. Wystawione zostały 2 akty zgonu Rydza Śmigłego. Pierwszy na potrzeby władz okupacyjnych na nazwisko Adam Zawisza wystawiony został przez Kancelarię Warszawskiej Parafii Najświętszej Maryi Panny 2 grudnia 1941 roku. Drugi, wystawiony dzień później, konspiracyjny akt zgonu, informujący o jego śmierci, który został podpisany przez lekarza Juliana Piaseckiego. Ten ostatni wspólnie z doktorem Edwardem Lotem miał dokonać zabalsamowania ciała marszałka, ale nie wiemy, w jakim celu miał tego dokonać. Po tej mumifikacji ciało Rydza Śmigłego zostało ubrane w cywilne ubranie i wyposażone w wizytówkę włożoną do kieszeni marynarki, najprawdopodobniej w celu późniejszej identyfikacji zmarłego. Sam pogrzeb odbył się 6 grudnia 1941 roku na Starych Powązkach w Warszawie. Trumnę z jego ciałem złożono w kwaterze numer 139. W bardzo skromnej uroczystości pogrzebowej udział wzięło zaledwie 20 osób. Śmierć Rydza Śmigłego przez kilka tygodni utrzymywano w tajemnicy. Jednak w połowie stycznia 1942 roku ta informacja miała dotrzeć do Londynu. Tam jednak w nią nie uwierzono, bo nie odwołano prowadzonych od wielu miesięcy poszukiwań Rydza Śmigłego. Jeszcze w lutym 1943 roku generał Kazimierz Sosnkowski nakazywał traktować informację o śmierci Rydza Śmigłego z dużą oględnością. Nic dziwnego, że polskie władze w Londynie nadal kontynuowały akcję poszukiwania Rydza Śmigłego. W każdym razie bieg wydarzeń w następnych latach całkowicie przesłonił sprawę Rydza Śmigłego i okoliczności jego śmierci. Dopiero w czasach PRL Służba Bezpieczeństwa postanowiła
podjąć śledztwo w tej sprawie. W jego trakcie ustalono, że atak serca wcale nie wykluczał możliwości otrucia Rydza Śmigłego. Tyle tylko, że nie zebrano żadnych dowodów na to, że tak się stało. Zresztą akt tego śledztwa w archiwum IPN jeszcze nie odnaleziono. Tak czy inaczej powstaje pytanie, komu mogła być na rękę śmierć Rydza Śmigłego i czy przypadkiem nie został on otruty. Jedną z najczęściej przywoływanych interpretacji jest to, że mogło na tym zależeć w szczególności samemu komendantowi ZWZ generałowi Grotowi Roweckiemu i ludziom związanym z generałem Sikorskim, dla których marszałek stanowił polityczne zagrożenie. Ale za tą interpretacją nie przemawiają żadne dowody. Kilkanaście lat temu własną interpretację okoliczności śmierci marszałka Edwarda Rydza Śmigłego przedstawił Dariusz Baliszewski. Według Baliszewskiego Rydz Śmigły przybył do Polski, aby dojść do porozumienia z Niemcami. W jego ocenie w końcu 1941 roku, gdy niemiecki Blitzkrieg na wschodzie został wyhamowany przez Armię Czerwoną, III Rzesza poważnie rozważała wówczas możliwość powołania sojuszniczego państwa polskiego. Być może tak rzeczywiście było, skoro sam premier Sikorski w rozmowie z prezydentem Rooseveltem, jaka miała miejsce w Waszyngtonie 24 marca 1942 roku, podniósł, że polskie podziemie odrzuciło możliwość nawiązania współpracy z Niemcami przeciwko Rosji w zamian za, jak to określił Sikorski, przywrócenie normalnych warunków na polskim terytorium. Być może Rydz Śmigły był właśnie tym, który najlepiej nadawał się do reprezentowania strony polskiej wobec Niemców. Gdy dodamy do tego jeszcze to, że w listopadzie 1942 roku w warszawskim mieszkaniu Rydza Śmigłego usiłowano kompletować przyszły polski rząd i rozdzielano w nim stanowiska, cała ta sprawa wydaje się być jeszcze bardziej intrygującą. Według Baliszewskiego potwierdzeniem tych działań miało być stwierdzenie Józefa Namysłowskiego, byłego prokuratora blisko związanego z Rydzem Śmigłym, który miał wtedy otrzymać nominację na wojewodę pomorskiego. I gdy do tego dodamy jeszcze misję rotmistrza Szatkowskiego do generała Andersa, teza o rzekomych rozmowach z Niemcami wydaje się być przekonywująca. Baliszewski zresztą był zdania, że śmierć Rydza Śmigłego w grudniu 1941 roku była po prostu sfingowana. W rzeczywistości marszałek został wówczas na rozkaz pułkownika Fildorfa aresztowany przez oddział dyspozycyjny Komendy Głównej ZWZ, zwany Zakładem Oczyszczania Miasta i oskarżony o kolaborację z niemieckim okupantem. Jak twierdził Baliszewski, po aresztowaniu Rydz Śmigły był przetrzymywany w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Marszałkowskiej 53 w Warszawie, a potem przewieziono go do sanatorium w Otwocku. To właśnie tam 3 sierpnia 1942 roku miał umrzeć na gruźlicę i zostać pochowanym na tamtejszym cmentarzu. Ale wersja Baliszewskiego dotycząca okoliczności śmierci Rydza Śmigłego oparta jest na relacjach świadków pragnących zachować anonimowość, a nie na źródłach pisanych. Może więc być również wynikiem jego spekulacji. W moim następnym filmie, już w nowym roku, opowiem wam o tym, jak Amerykanie w końcu II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu ściągnęli do Stanów Zjednoczonych naukowców III Rzeszy. Dowiecie się, po co byli oni potrzebni
Amerykano. Ten film zatytułowałem Operacja Paperclip. Jak naziści wysłali Amerykanów w kosmos. Gorąco zapraszam do oglądania tego filmu. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Andy Sadanowicz, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz Kancelaria prawofilipa.pl, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Z okazji nadchodzącego 2024 roku życzę Państwu w nowym roku przede wszystkim nadziei, by Was nigdy nie opuszczała, radości, by Was zawsze rozweselała, miłości, by Wam obrodziła, dobroci, by zawsze była i oczywiście zdrowia, bo jest ono zawsze najważniejsze. Do siego roku. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.